Witajcie telewidzowie kolejnego dnia w Ekwadorze i niestety, ale niestety tak na 50% to już jest ostatni dzień w Ekwadorze, ostatni dzień w Ameryce Południowej. No i my zbieramy się powoli na lotnisko i musimy ogarnąć sobie tą naszą wielką Rumunę. No i wczoraj kupiłem coś takiego. Pani zobaczyła, mówi, sobie pomyślała, chłopie, z czym ty tutaj wyskakujesz? Pani mi dała dopiero tubę, mówię, masz tym sobie to owiń. Bierzemy się za zawinięcia i też pani dała nam wagę. Zważyliśmy sobie 20 kg to ma, a mamy limit 23, więc się zmieściliśmy i w podręczne tak samo mamy około 10 kg. Zobaczymy, czy się zgadza z tą miarką tutaj, co na lotniskach, bo często jest to różnica nawet do 2-3 kg, Tak. w zależności jaka waga. A jeszcze tutaj nam się zamek popsuł i się nam rozerwała i tam też jest dziura gdzieś tu z tej. Więc dobrze, że pani nam dała tą formę, bo na pewno nie braknie. Nie takie proste, jak myśleliśmy z tą dużą folią. Tak, z małą jest to łatwiejsze. Też rączki musimy sobie zostawić, ale na początek ją uformujemy. Taka trochę na walizkę chcemy to zrobić. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Już widzę, tu nam coś zjechało. Okej. O, no ta folia jest za wysoka do tej rumunki, ale no dobra, ją Ale uformujemy. na początku może tak przelecimy właśnie. O, Ścisniemy ją trochę. no, przynajmniej tu jest ok. No już się nam nie będzie rozjeżdżać. Ale Teraz- jeszcze dokończę tutaj. Można jeszcze mocniej ją tak To tyknąć. później ją się mocniej na koniec da. Tylko trzeba ją teraz... No, Lecimy dalej. No daj ją na górę, a i czekaj, możemy ją zamknąć. A nie, musimy rączki zostawić. dobrze jest. Zawinę, o, okej. Pani się zna są? Kurczę, jaka to się mała teraz zrobiła. No mówię, to będzie taka walizeczka. Jeszcze raz tam. Ale podręczna. Jeszcze raz od spodu. No. No, O, jest, poszła? jest. Dobra, Okej. mamy to. Dobra, myślę, Tu że jeszcze można... bok teraz? Czy nie, czy na Ale koniec to bok? na koniec się owinę jeszcze raz. Myślę, że to można rozerwać. W sensie, o, Poczekaj, na dole ją może. Aha. damy tak. O. Będzie jak podręczny bagaż. Good? Jak będziecie mieli jakieś wyprowadzki w planach, to dzwońcie, ogarniemy to razem. Bez problemu. Mamy jeszcze z jakąś godzinę wolnego czasu, więc wyskoczyliśmy w miacho i patrzcie, jakie tutaj maszyny. I widzieliśmy, że ludzie w te maszyny tutaj nawalają. Robimy drugie podejście do Mariki Screena. Wczoraj nakleił, to się odklejał, także dzisiaj Tak. spróbujemy. Pan mówi, że będzie dobry. Niby te same szkło, to samo z właśnie tą czarną obramówką, jeszcze takiego nie mieliśmy. Gdzie ty Ja z moim kiedyś telefonem? miałem, ja kiedyś miałem taki. I już jest, ale też ma ranty. Ale zobaczymy, może tutaj wyjdzie. No, U mnie już ekran działa, no też coś tam się odkleja troszeczkę jak wczoraj, ale jest o wiele lepiej. No i Marcin też zdecydował się zmienić u siebie szkła. mi odszedł tak z boku już te szkło i akurat tak na środku przedniej kamery, więc podejrzewam, że to też wpływa na jakość nagrywania, więc wymienię sobie nawet jak będzie jakoś tak źle, to w Polsce też kupowaliśmy i sobie sami wymienialiśmy. Dokładnie, a lepiej mieć niż nie mieć, bo wczoraj się stresowałam, jakbym gdzieś spadł na podłogę, no to po ekranie, a tak, no to jest przynajmniej jakieś A zabezpieczenie. pan tutaj, tu koszulką wy... Wszystko działa, wszystko No. da się zrobić, a ja zawsze się stresuję, ręce mi się trzęsą, po co mówię, no, a to pyk, pyk i pan zrobi. zrobione. Pan już pięknie przykleił, mam wrażenie, że u Marcina nawet lepiej się to trzyma, jest mniej bombli takich po bokach niż u mnie. Ale one nie są oryginalne, one są po prostu takie na wymiar robione pewnie pod calowe wyświetlacze, no i pasują do kilku, dlatego trochę tak jakby tutaj są za duże. Odchodzą, tak, troszeczkę, ale to są takie minimalne. No wystarczy, no jakiś czas będzie. Na jakiś czas będzie dokładnie tak. Najważniejsze, że jak już wcześniej mówiłam, że jest. Za każde ze szkieł płacimy $2, na dzień dzisiejszy to 7 zł 30 groszy. Także dobra cena. A tutaj musimy. Tam jest kierownik. Bezdomnych tutaj na ulicy też można spotkać, ale taka fajna kamienica. Nawet idziemy taką uliczką, trochę od centrum jesteśmy. Tutaj widzę flagi państw, ale raczej to nie jest ambasada, bo za dużo tych państw, bo ambasada miałaby tylko jeden pokój. Może coś innego tutaj jest, bo zazwyczaj jak są jakieś flagi jakichś państw, no to oznacza, że to jest ambasada. Zresztą też pewnie coś by było tutaj napisane, że to jest ambasada. A tu nawet jakiś hostel historyka, czyli hotel, aha, po prostu hotel sobie już tego, tak rozumiem, że hotel sobie to wystawił, tak, te flagi. Muzyczka na żywo w parku. Jesteśmy jeszcze w centrum, tutaj jest piękny kościół. Tutaj znowu jest też, zobaczcie, powiewa duża flaga Ekwadoru i tam jest pałac prezydencki. Tutaj znowu Marika jakieś zdjęcia jeszcze pstryka. Tutaj jest też jakaś kolumna, jakiś pomnik i ogólnie te centrum wygląda naprawdę fajnie. Nie spodziewałem się, że w Quito będzie takie centrum. Trafiliśmy jeszcze na ulicę, gdzie jest sporo artystów, wystawiają swoje prace albo ktoś sprzedaje pracę artystów.
To widziałem wczoraj i nie wiem co to jest. To wygląda na jakieś owoce, bułka na słodko z serem. Patrzcie właśnie, to są Figi. a figi. To teraz widać, że to są figi, no właśnie. Czekamy sobie na naszego kierowcę i jesteśmy właśnie w hotelu, a ja patrzę, a tutaj patrzcie. Książka po polsku. Jesteśmy, mamy taksówkę, lekkie komplikacje były, wsiadamy i jedziemy. Jesteśmy już w środku, pokazuje nam 40 do 50 minut, że będziemy, w zależności jaką trasą kolega pojedzie. Słyszeliśmy, że trasa na lotnisko malownicza i jest malownicza, tak wyobrażam sobie właśnie Bieszczady. Nie byłem nigdy, ale gdzieś mi przypomina to Bieszczady ze zdjęć, z filmów. O, jeszcze piękny most tam na dole, zaraz może zobaczycie. No nie, no to może wam pokażę później, bo teraz to przejeżdżałem przez jakieś budynki. Teraz wjeżdżamy na ten most i ja nawet nie wiedziałem, że tutaj taka dość spora rzeka jest. Mam nadzieję, że przez most będziemy jechać, czy będzie tutaj w lewo. Kierunkowskaz włączony, nie, kierunkowskaz włączony w lewo, więc nie pokażę wam tej rzeki tutaj, bo tu był wjazd na most. Ale nic straconego, bo wygląda na to, że pojedziemy na ten większy most i z góry będzie też widać, o, jakiś tutaj kanion zrobiony przez tą rzekę i gdzie kolega będzie jechał w prawo, na szczęście. Dobrze, to zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie piękny widok na rzekę, że będzie to widać wszystko. Ładna trasa, powiem wam, spokojna, aby tylko z miasta. O tak, właśnie widać to. Pięknie. No ktoś miał rację, że to malownicza trasa. Widać rzekę, widać ten mostek na dole. Widzicie, jakie cudo przed nami? Ten wulkan. Jeszcze śnieg na szczycie widać teraz, widzicie? Kawałek na dole, chmury też oczywiście, ale tam poniżej to śnieg. Czyżby to nasz samolot tutaj lądował? Jesteśmy już przy lotnisku, widać tutaj samolot startuje raczej. Bierzemy bilecik, 15 minut jest za darmo na tym lotnisku. Niespełna godzina jesteśmy już na lotnisku i moim zdaniem zapłaciliśmy też niedużo, bo jechaliśmy 42 km i zapłaciliśmy $11, czyli 40 zł. Tak, i jechaliśmy z aplikacją InDrive, gdzie wpisaliśmy cenę, którą byśmy chcieli zapłacić i później taksówkarze decydują, jaką cenę. Mogą sobie tam nam podnieść, albo czasami zdarzy się, że nawet niższą dają. I wysyłają oferty. Tak, a na Uberze była 2 razy wyższa cena. Jesteśmy już przy bramce do oddania naszej walizki, szukamy, ale widzę, że tutaj nie ma po prostu napisane, gdzie lecicie, tylko można oddać wszystkie walizki. Pewnie, nieważne o którejś godzinie. Co jest też fajne, jak już macie odprawę zrobioną online, co my wczoraj zrobiliśmy, to możecie przyjść do maszyny, wydrukować sobie bilecik i po prostu go zostawić gdzieś tam właśnie z innej strony, nie musicie tutaj czekać w tej kolejce. My Tam po jeszcze prostu walizka jest do oddania i tyle, Tak. nikt was tutaj nie będzie już sprawdzał. Tak, a my mamy jeszcze taką jedną rzecz do załatwienia, bo kupowaliśmy bilety oddzielnie, bo było taniej i nie siedzimy razem. I wczoraj nie było możliwości wybrania razem siedzeń. Także jeszcze widzieliśmy, że jest opcja, zostały 2 czy 3 takie rzędy, Tak. gdzie jest możliwość, żebyśmy usiedli razem i próbujemy to załatwić. Nasza Rumuna już tutaj, patrz, równo 20 kg, a mamy 23, więc 3 kg jeszcze zapasu, dobrze wiedzieć. Żegnaj Rumuneczko, widzimy się w Europie. Sprawy wszystkie załatwione, mamy 2 bilety, bo lot mamy też łączony. Idziemy teraz gdzie? Do Saloniku. I niestety z siedzeniami się nie udało, musielibyśmy dopłacić $30 za zmianę tylko jednego lotu, nie mówiąc o drugim, ale pani powiedziała, że jak nikogo nie będzie, to oczywiście będziemy mogli się przesiąść, ale... Tak, my mamy zdjęcie zrobione, które są zarezerwowane, więc jak coś, to się przysiądziemy. Szukamy teraz Saloniku. Jeden jest przed odprawą bezpieczeństwa, czyli właśnie tutaj, tylko trzeba przejść po prostu drugą stronę, takim mostem. Tam jest lotnisko, tam zostawialiśmy nasze walizki, no i szukamy gdzieś tutaj pierwszego. Chyba trzeba kogoś podpytać, bo ja tu nie widzę. Najlepiej. Okazało się, że musimy zjechać na piętro drugie, bo jesteśmy na 3. Jesteśmy już przy Saloniku, tak się nazywa. 24 godziny na dobę, także super. My mamy darmowe saloniki z dodatkowym wejściem jeszcze dla gościa, jakbyśmy chcieli wziąć. Dobra, idziemy zobaczyć, jak to wygląda. A, malutki. Wychodzimy stąd, bo tutaj są tylko jakieś przekąski zimne, nie ma nic takiego konkretnego, więc idziemy tam już po odprawie i tam mam nadzieję, że będzie lepszy. Z konkretów to prysznic był, więc taka fajna sprawa. Tutaj jak bardziej salonik na odpoczynek i na relaks, właśnie cicho, spokojnie, przyciemnione światła, ale też tutaj bardzo mały. Bardzo mały i trzeba było wszystkie dane wypisywać. Nigdy to nam się wcześniej nie przydarzyło. 10 minut byśmy wypisywali na tym iPadzie te rzeczy, a my już tak na dobrą sprawę 3 godziny do odlotu. 3 godziny, więc idziemy do tego drugiego saloniku. Wróciliśmy już na te właściwe lotnisko i idziemy chyba tutaj. Zresztą nie ma żadnych napisów. Pokazuje nam, że będziemy stać 3-4 minuty do kontroli bezpieczeństwa. Szybko poszło, ja już mam pieczątkę w paszporcie, Marika jeszcze czeka, walizki oddane, sprawdzone, także teraz idziemy do saloniku. Jesteśmy już w saloniku, logujemy się i wchodzimy coś zjeść. To od razu wygląda tutaj lepiej. Większy salonik, o, jest jakieś ciepłe jedzenie, jakiegoś drinka, zaraz się napijemy, piwo. W tym saloniku jest tak zrobione, że są tylko 2 darmowe drinki, za później resztę trzeba płacić. 2 pisco sour już są zrobione, zanoszę Maricę do stolika. Pisco sour, peruwiański drink i co też widziałem, już mają też peruwiańskie danie, lomo saltado, moje ulubione. Także
Ach, zaraz idę spróbować. Jak głodna, więc też zaraz. Przynieść ci? Lomo? Poproszę, jak idziesz? To tak. Pokażę Wam teraz szybko, jak wygląda jedzenie. Tutaj macie, zobaczcie, jakieś owoce, są jakieś warzywa, można sobie zrobić sałatkę. Jest też sushi, tam ceviche, możliwe, jakieś chipsy. Aha, tutaj są kanapeczki, jakby ktoś chciał. No i tutaj jest to lomo soltado z wołowiną i tutaj ziemniaczki i ryż. Ja mam swoje lomo, a Marice wziąłem sushi na początek. Mari uwielbia sushi. Ja już jedną roleczkę sobie skubnąłem. I jak w smaku? Bardzo dobre. Wasabi brakuje, nie mogłem znaleźć, ale Może pójdę zobaczyć, albo podpytam. Może A z czym zobaczyć. miałeś? To widzę, krewetka chyba jest, różne są. tak? Jak? Dawno nie było, ale wasabi brakuje, bo ja też spróbowałem bez. Jeszcze takie kanapeczki można sobie tutaj miksować jak w Subwayu. Zobaczcie, jest spory wybór i pani robi to wszystko na ciepło. Pojedzone, popite i jeszcze do tego kanapki na drogę spakowane. Zrobiłem sobie takie kanapki, ser, jakieś warzywa, do tego wołowina. Lecą do samolotu, tam salonik w Bogocie może być zamknięty. Tam patrzyliśmy godziny, no to będzie tak, że będzie godzinę, tylko czwartek będziemy, więc bierzemy sobie jakieś kanapki, żeby nie być głodnym. Do tego jeszcze mamy właśnie butelka pusta na wodę. Idę zaraz napełnić, żeby nam podczas lotu nie zabrakło. Co prawda zawsze można zapytać na tych lotach długich, ale jak swoja, to swoja. Tutaj większość jest rzeczy w szklanych butelkach właśnie, o takich więc no, takie, żeby ludzie nie brali sobie plastiku, bo jak są plastikowe wody picia, to ludzie sobie po prostu biorą, a tutaj wodę trzeba sobie nalać do swojej. Ale widziałam, że pani miała właśnie swoją taki bidon i przelewała Sprite'a też do tego. Więc tak, jak ktoś ma swoje rzeczy, no to można. Posiedzieliśmy ponad 2 godziny w saloniku, idziemy już na nasz lot. Marika mnie tu ciągnie, żebyśmy się nie spóźnili czasami. Ja się jak zwykle stresuję, ale to w sumie jest teraz już normalne, bo mamy mniej niż 45 minut do odlotu, tak? Dobrze liczę? Tak, A jakby nadal nie wpuszczają, teoretycznie nie, znaczy wpuszczają, jest pre-boarding. Jest trochę dziwne. ale nas jeszcze nie wpuszczają. A normalnie przecież jest zamknięcie 45 minut przed odlotem bramek. Jesteśmy już pod bramką, ale tutaj wpuszczają grupami. Wchodzi B i C, A już też było. Aha, A jest te priority, czyli mamy D, my musimy poczekać. A tutaj jest potwierdzenie. Nie, to nie Buenos Aires, zaraz tutaj się zmieni. Podpytałem panią i co ciekawe, ten lot na koniec leci do Buenos Aires, ale najpierw do Bogoty, więc my wysiadamy w Bogocie i samolot leci dalej. Pewnie jacyś ludzie też się dosiądą. Tak jeszcze coś na temat lotniska, to bardzo mi się podoba. Nie za duże, nie za małe, ale takie czyste, przyjemne. Fajnie się tutaj w ogóle czas spędza. W ogóle zauważyłam tak samo jak ten terminal, na którym byliśmy autobusowy, no tak samo jak dla mnie rewelacja, lepiej to jest zrobione niż w Warszawie na ten moment. I tutaj faktycznie nieduże, ale tak samo salonik, jak dla mnie wszystko było Rewelka. idealnie czysto, fajnie i nawet pszenice były. Sporo jedzenia, ale dobra. My już wsiadamy. No, najpierw nas sprawdzą i będziemy wsiadać do samolotu. Wsiadamy, jak widać, nie ma dużo ludzi na korytarzu, chyba że ten korytarz jeszcze gdzieś tam zakręca. Zakręca. Tak, ale no właśnie, to dobrze, to nie będziemy stać, bo czasami jest tak, że wpuszczają, a później się stoi. Ale co, Ty to nie trzeba podłączony zejść. samolot, czy? Trzeba zejść. O, tu stoi Iberia. Ale piękna, duża maszyna. Obstawiam, że to jest Dreamliner. Tak na oko, ale nie jestem pewien. A jednak trochę musimy poczekać w korytarzu. Już widzimy samolot, powoli wchodzimy na pokład. Tutaj jeszcze jest godzina 17:51. Odlatujemy 18:15 ponoć. Także wyrobimy się, myślę, w czasie. Mamy jeszcze trochę czasu. Jesteśmy już na pokładzie, podpytałem jeszcze tutaj stewarda, mówi, że około 9 lat ma ten samolot, ale zaraz sprawdzimy, czy Avianca jest przesądna i czy mają 13 rząd. Jest 12 i od razu 14, czyli przesądni są. Jesteśmy już na pokładzie, mieliśmy siedzenia w sumie w jednym rzędzie, ale Marika siedziała po lewej stronie, miała mieć po środku, a ja po prawej i też nie mamy okna. Ale mam przy oknie miejsce, No. zobaczcie. Nie będzie co oglądać, nie będzie co nagrywać. Akurat w sumie fajna taka pora, bo te słońce trochę już zaszło, ale jeszcze może jakieś kolory by były, ale niestety nic z tego nie będzie. Lot będzie trwał 1,5 godziny, a przez to też, że weszliśmy prawie jako ostatni na pokład, to nie było, słuchajcie, miejsca na nasze bagaże. Mimo że nie są dzisiaj duże, bo ta największa robótka jakby z naszymi rzeczami poleciała. Znaczy mam nadzieję, że poleci z nami, pod pokładem jest, a za to te mniejsze plecaki, tutaj właśnie na górze nie było miejsca, także mamy je rozłożone pod nogami. Ekwadorczycy i Kolumbijczycy ładują te torby tak samo jak Polacy. Jak gdzieś wyjeżdżamy albo wracamy, to te torby zawsze pełne i 2 na maksa. Tak, i to tutaj dosłownie takie ogromne. Że jakby, te- bo moim zdaniem, że jakby sprawdzali te walizki wielkość, to one by tutaj nie powchodziły Aha. z połowę tych walizek. Dokładnie. Wychodzimy z samolotu, za nami już nikogo nie ma, bo siedzieliśmy na ostatnich rzędach. Moje walizki były pod fotelami, tu jeszcze 3 osoby siedzą, dobra, nie wychodzą, ale Mariki plecak gdzieś tam powinien być, bo też nie było miejsca, więc trzeba było go zostawić na połowie samolotu. Jest Chyba mój. 21.
Jest. Czarny, jedyny czarny to musi być twój. Piękny samolot, ładnie wygląda, czysto. A na terminal jedziemy autobusami. Awianka, piękne biało-czerwone barwy, polskie barwy. Trochę mało miejsca tutaj mamy, no dobra, jest. Plusem jest to, że wysiadamy z autobusu jako pierwsi. My idziemy na połączenie międzynarodowe, bo tutaj już w Bogocie nie wychodzimy, nie będziemy zwiedzać Kolumbii. Możliwe, że to nasz samolot Boeing 787 stoi. Ludzie chyba wyszli, więc widziałem już drugiego po drodze, więc któryś na pewno będzie nasz. Musimy tutaj iść jeszcze, co tutaj będzie? Coś jeszcze będą sprawdzać? Jakaś kontrola bezpieczeństwa? Kontrola. Będą przeszukiwać, no dobra. Ale numer, dopiero Marika na to wpadła, że ci ludzie, którzy lecą do Buenos Aires, musieli wyjść z tego samolotu i jeszcze raz będą musieli wejść. Szybka akcja, już my po odprawie bezpieczeństwa, tam jeszcze sprawdzają jakieś papierki, wiecie, sprawdzają, czy ktoś coś nie przewozi, czy ktoś coś nie brał. Także, ale my już jesteśmy, myślę, po dobrej stronie, idziemy już do saloniku, mamy, jak mówiłem wam, a nie wiem, czy mówiłem, w sumie 3 godziny do odlotu, 2 z kawałkiem do odprawy. Jest nasz salonik, no niestety, jeżeli to się sprawdza, to tylko godzina jeszcze będzie otwarty, więc idziemy czym prędzej zobaczyć, jak to wygląda i co tam mają. I tutaj jest wejście. Zaraz będziemy wszystko wiedzieć. A jakbyście chcieli wejść tak sobie, to 146 zł to kosztuje, 40 dolków. Też spoko, 4 godziny. Jesteśmy już w środku. Zaraz znajdziemy jakieś miejsca do siedzenia. O, tam są 2 nawet. Zaczynamy od baru, bierzemy sobie takie 2 drineczki z whisky. Pani już nalewa. Powiem wam, że z jedzeniem w porównaniu do tamtego w Quito, no to tutaj słabo, patrzcie, i to już jest wszystko. Tam jeszcze jakaś woda, kawa, a tak to jakieś bułeczki, ciasteczka tylko i przekąski, nie ma nic na ciepło. 21:30 zgasili światła i do widzenia, my wychodzimy Były jako numery, ostatni. no. Tak, no powiem wam, że serwis średniawka, jak na stolicę Kolumbii, no to średnio wypadają. Byliśmy w lepszych, ale dobra, no. Jest jeszcze jedna opcja. Tak, ale to było naprawdę tutaj pierwsze takie doświadczenie nasze, że chamsko wyłączyli światła, 21:30 równo, światła zgasły. Każdy patrzy się na siebie, śmiech Zaczęli się trochę. śmiać. Tak, zaczęli się ludzie śmiać, mówią, co jest, nie? No i każdy zaczął się zbierać oczywiście. No ale dziwnie, no też do jedzenia nic nie było. Na takim lotnisku, właśnie tak jak Marcin wspomniał, no aż to nas dziwi, że naprawdę Tak, były tylko jakieś takie skromne przekąski jak cukinia z dipem albo ogórek, tak. Ludzie z całego świata tutaj lądują, a tak słabo. No nie my, ale my mamy jeszcze jedną opcję, bo jesteśmy na bramce numer 6, bo tutaj był jeden salonik, a teraz idziemy jeszcze na bramkę numer 8, bo tam jest całodobowy jeszcze jeden salonik, więc idziemy zobaczyć. Tam są jakieś restrykcje, więc musimy to sprawdzić, zaraz wam powiemy, o co chodzi. Oj, dosłownie minuta, jesteśmy Eldorado Lodge. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Ponoć tutaj trzeba płacić za bufet, tak jest napisane w aplikacji, ale zaraz się wszystkiego dowiemy. Byliśmy zapytać, raczej Marika jeszcze poszła dopytać takiego kolegę, z którym leciliśmy. Widać było, że też tak podróżuje budżetowo. Czy chce wejść z nami, bo mamy darmowe, no i zrezygnował. Zrezygnował, powiedział, że bardzo dziękuję, do Madrytu leci, czyli ma ten lot opóźniony o 20, chwilę przed nami w sumie, 23 z kawałkiem i powiedział, że bardzo dziękuję, ale że nie. Ja mówię, całkowicie za darmo. Nie, dziękuję. Ludzie są nieufni. Ja byłem kiedyś też w Tajlandii i też w Tajlandii do pani podszedłem, mówię, że czy chce pani wejść. No. Siedziała taka sama pani, taka przestraszona, myślała, że ja coś od niej chcę. Pani mi, że nie. Tak przeszłam jeszcze tutaj poszukać jakichś ludzi, ale jakby nie ma nikogo solo, albo taka osoba, która wygląda tak jak my, z chęcią bym ją wzięła, więc no nie ma za bardzo. Tak. A narzucać się też ludziom, no to już mamy z doświadczenia, że ludzie odbierają, że coś od nich chcemy. Tak. Jesteśmy już w saloniku, dobra, idziemy tutaj jakieś miejsca poszukać, zaraz wam powiemy, o co chodzi, bo już wiemy, o co chodzi. Okej, poszliśmy do jednego wejścia, to nas pan mówi, tutaj iście, o, jest spory ten salonik, zaraz znajdziemy jakieś sofy. My znaleźliśmy miejsce do siedzenia tam, tutaj jest kolejna sala, patrzcie, jakie to jest przestronne, tutaj są kolejne miejsca, fajne sofy, tutaj jakiś bar pewnie był, ale teraz nie ma. Tutaj są jakieś pokoje też dalej, pokoje do pracy, pięknie to wygląda, tutaj jakieś rzeczy. Tutaj jakiś park dla dzieci, coś takiego, bo czytałem o tym. I tutaj, co widzicie, jest sala do jedzenia. I zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi z tą salą do jedzenia. O kurczę, sporo tego, jeszcze po całej długości taki korytarz, że można sobie tutaj siedzieć na tych sofach. Tam dalej nie idę, bo jest wejście do bufetu. Tu jest ten bufet, który miałem i sprawa wygląda tak, że my możemy wejść, korzystać z przekąsek, korzystać z baru, korzystać z tej całej przestrzeni, która jest dla wszystkich, a jak chcemy jeszcze wejść i skorzystać z tego bufetu, ten bufet, który mieliśmy za darmo w Quito, co leciliśmy, no to tutaj trzeba zapłacić $15 ekstra, ale przekąski widzieliśmy, że są wystarczające. A bar z przekąskami wygląda tak, tutaj jest kawa, można się napić, też jest jakiś napój i tutaj, o, Marika już tam widzę, buszuje jakieś przekąski, zajada, tu kolega nam
zasłania. Tak, zobaczcie, jest cebuli jakaś dużo sałatka. Dobra, najwięcej cebuli. Cebuli są owoce, tutaj najwięcej. można tak, jakąś sałatkę można sobie skombinować. Jest też coś na słodko, jest ciasto, są Doritosy, jest ser, są jakieś szynki, tam są jakieś rolo. Przyszedłem do baru wziąć 2 drinki, biorę czerwoną naklejkę, o proszę, jak pan leje, z kolą. Tutaj jest nasz lot abordado, to znaczy, że jest boarding, lecimy. Gdzie tu wyjście? Tutaj? Tak i w lewo. Spokojnie, zdążymy. Ja to się zawsze stresuję, wolę już być szybciej tam, tu. Mamy jakieś niespełna 5 minut do naszej bramki, akurat, no chciałem powiedzieć schody, ale tutaj ta ruchoma podłoga jedzie tylko w jedną stronę, ale nie w naszą. Podszedłem do szyby zobaczyć, czy stoi nasz samolot, ale z tej strony stoi Lufthansa, czyli nasz stoi z tamtej strony. A z drugiej strony jest przejście i pewnie tunel, naszego teraz nie widać samolotu. Jesteśmy już w kolejce i zaraz będziemy mieli skanowane wejściówki i wchodzimy na pokład powoli. Idziemy teraz takim korytarzem, wy jeszcze tego nie widzicie, ja już widzę naszego Dreamlinera. Tu stoi nasz Dreamek. Wygląda na to, że korytarz po prostu pusty, nie będziemy stać, tylko od razu będziemy wchodzić Bardzo dobrze. do samolotu. Tylko musimy teraz pokombinować z miejscami, bo jest taki bałagan. Ja siedzę gdzie indziej, Marika gdzie indziej. Ja siedzę w najgorszym miejscu, jakim mógłbym siedzieć, czyli na środku. pod oknem. Marika ma po środku, a ja siedzę po środku i po środku, bo tu jest 3-3-3 w rzędzie, czyli 9 miejsc w rzędzie. Skoro tam nie było 13, to podejrzewam, że tu też nie będzie 11, 12, 14, więc pewnie cała linia lotnicza jest przesądna. Mari już siedzi i patrzcie, jest koc przygotowany dla kogoś. Tutaj nie ma koca, więc podejrzewamy, że jednak jest miejsce jedne wolne. Czyli ktoś, jak będzie uprzejmy, to się zamieni z nami, Marcin będzie w środku siedział, ta osoba tam, a my będziemy mieli tutaj to miejsce obok siebie. A nie zamienisz się ze mną przy oknie? Nie, bo to nie system wylosowy. Mari już siedzi na swoim miejscu i tutaj już ma też gościa, więc czekamy, zobaczymy jak to wygląda. Zazdrościsz? Ja tam może będę miał coś lepszego. Aha. Chłopaki tutaj zajmują się usadzaniem ludzi, tu jest moje miejsce tutaj. A tu siedział jeden kolega, więc oni go już przenieśli, więc bo tutaj jest dla załogi miejsce oczywiście i oni chcą jeszcze, żeby tutaj były te 3 miejsca dla nich, więc pewnie chcą odpocząć, wyspać się. Jednego przenieśli, więc ja już miałbym 2 miejsca. No zobaczymy, oni kombinują, ja znam tą grę, więc ja też zagram w ich grę, zobaczymy jak to będzie, więc może ja będę miał 2 miejsca, powiem, że jednak nie, bo oni chcą mnie gdzieś tam po środku też posadzić, a tutaj patrzcie już przygotowane jakieś posiłki, tak to wygląda, sporo miejsca. Tu pewnie jakieś śniadania, tutaj obiad, tutaj jakieś przekąski, picia, także wszystko jest. Trochę pokombinowane i ja już siedzę tutaj przy Marice. Marika tutaj, ja tutaj. Jeszcze nie wiadomo, czy nie będzie wolne te miejsce, więc zobaczymy. Wygląda na to, że już wyjeżdżamy powoli na pas. Startujemy powoli, ale zostawili światła, więc tutaj za bardzo nie widać oprócz naszych twarzy przybieg. Dzień dobry, dobranoc. Zobaczcie jeszcze na ten bajer tutaj, patrzcie, ja tutaj chcę dodać sobie nowy czat, daję sobie 31A, daję zaproszenie, przychodzi zaproszenie do Mariki, Marika akceptuje i ja mogę teraz napisać coś do Mariki, klawiatura, zaraz zobaczymy czy napiszę. Hej, napiszemy do Mariki, poszło? A Marika teraz pisze, no i doszła wiadomość, hej. Teraz Mari może coś napisać, tu klawiaturę muszę nacisnąć. O, to jest fajnie, jak siedzicie na osobnych miejscach, wiecie na jakich miejscach, no to możecie sobie pisać, o, hej. Takie cudo sobie kupiliśmy kiedyś w Kolumbii i patrzcie, pokazuje mi, że tu jest 8 stopni Celsjusza, a pozwoliłem sobie tutaj nalać 2 drinki z saloniku. Myślę, że to nie najgorsza temperatura dla drinka. Dziwne, bo jesteśmy z 20 minut, 26 dokładnie minut po wystartowaniu, a dopiero rozdają słuchawki, a zazwyczaj rozdają je na samym początku. O. I zaraz będziemy coś tutaj sobie oglądać. I za chwilę dostaniemy kolację, a za kolacją od razu jedzie wózek z alkoholem, z jakimiś napojami i kawą. Tak wygląda moja kolacja. Jest kurczak, są ziemniaczki, jest jakiś sos śmietanowy, jest też jakaś sałatka, jakiś kuskus albo jakiś mały pęczak, nie wiem, albo jakaś kasza. Do tego jest ciacho. Tutaj nie wiem co to jest, jakaś bułeczka jeszcze. Marika ma dodatki takie same i makaron z pomidorowym sosem. Smacznego. Mari już odpadła też na jakieś pół godziny. Jesteśmy już po kolacji i powiem Wam, że pierwszy raz dostaliśmy pudełka takie jednorazowe. W sensie te plastiki wcześniej też pewnie były jednorazowe, ale były plastikami, a teraz to jest taka, coś eko.
bardziej, trochę z kartonu zrobione. Po 9 godzinach od startu steward podaje śniadanie. Po takiej kilkugodzinnej drzemce śniadanie się należy. Ja mam omlet, są jakieś owoce, tu jest masło jakieś, pewnie dżem, do tego jest bułka, a Marika ma dodatki takie same, owoce, tylko że Marika ma, co to jest? Pankejka. Naleśniki jakieś z dżemem. I hope you don't mind if I say that I love you. 'Cause there's so many ways that I want to carve out our names, board a last minute plane, just us two. We can chase the sun as it sets in the mountains, find luck like a bet in Greek fountains, or lay lazy in bed with your head on my chest. I hope you... Jak widzicie, jesteśmy nad Irlandią i zaraz będziemy wlatywać do Anglii, ale jeszcze zaliczymy tutaj Walię. Wygląda na to, że minęliśmy już Walię, bo Walia się tutaj kończy i zmierzamy już do Londynu. One, two, three, let me see what you see. I just wanna understand what you see in me. And 4, 5, 6, am I complicating it? How could anybody love someone so damaged? And we don't always add up, but somehow we're always enough. 7, 8, 9, 10, baby, here we go again. If this is just a fraction of what lies ahead, then count me in, 'cause you know I'm loving this, I'm loving this. You make me feel even though I'm odd. Subtract what's left and carry my heart. Believe in what we got. Pay no attention what you've been taught. You plus love plus me. 1 plus 1 makes 3. How can this be? You and me make a prime number. Jesteśmy już na brytyjskiej ziemi, prawie 10 godzin bez 2 minut. Jedziemy. No, patrzcie, jeszcze Katar tam startuje. No pięknie, uwielbiam takie rzeczy. Jest jakiś singapurski. Kolejny ląduje, teraz nam się ładnie to trafi, patrzcie. Jest. A tam jak się dobrze przyjrzycie, to już widać te światła i kolejny ląduje. Teraz go widać, jak podchodzi do lądowania. Uda nam się go złapać, czy gdzieś tu skręcimy zaraz. O, jeszcze nie rozpoznaję, co to za linia. Z Irlandii chyba. Jak mi się wydaje, zapomniałem, jak się nazywają te linie lotnicze, ale po znaczku poznaję. Wygląda na to, że jesteśmy już pod bramką. Chłopaki powoli szykują się do rozładunku walizek. Zaraz zobaczymy, jak traktują walizki. No nie najgorzej, nie najgorzej. Lecą jakieś wory, ale to wygląda jakieś lekkie. No nasza też jest tak zawinięta, ale to jak rzuca. Może pościel to jest. Powoli wychodzimy z samolotu, ale kapitan jeszcze coś tutaj nam mówił, że musimy mieć przygotowane paszporty przy wyjściu z samolotu. Pierwszy raz coś takiego. Wysiedliśmy już z samolotu i tam jeszcze pani przy wysiadaniu mówi też paszporty, przygotujcie paszporty i stoimy w kolejce w tunelu, Pierwszy raz coś że takiego będą się zdarzyło. sprawdzać. Już wiemy, o co chodzi, sprawdzają, czy nie mamy żadnych tam proszków ze sobą. Okej, idziemy na odprawę paszportową, widzę sporo ludzi. to Paszporty nasza? już zrobione, czekamy, patrzcie, tutaj powystawiane jakieś walizki, taśma nie jedzie, zatrzymała się. Naszej nie widzę, chyba że gdzieś tam na końcu jeszcze coś wystaje chyba. oklejonego. Jest nasza? No ja się nie wiem, czy to nasza, ale Coś jest oklejonego jest, zaraz będziemy wiedzieć. Jest! Nasza. Jest? Aha. No to dobra, bierzemy i też wózek bierzemy. Tutaj mam nadzieję, że za darmo nie będziemy musieli tego dźwigać. Bo tak jak ostatnio, ja wezmę, zostaw Marii. Ogólnie bardzo szybko nam to wszystko poszło. Paszporty też skanowaliśmy tylko tak, że żaden oficer nam tutaj nie zadawał żadnych pytań. I jeszcze sobie kupiliśmy eSIM na szybkości, żeby mieć właśnie na ten pierwszy dzień, na te pierwsze chwile, bo też jesteśmy umówieni z naszym nowym kolegą, którego za chwilę poznamy. A jak ktoś z Was ma dobre eSIM-ki do polecenia, to dajcie znać, bo my z tego bardzo rzadko korzystamy. Ostatnio nam się zdarza to coraz częściej i no mieliśmy z tym problem. W Ekwadorze mieliśmy mały problem, zdecydować się było dosyć drogo i koniec końców to nie do końca dobrze działało. Tak, a tutaj kupiliśmy sobie już chyba po raz trzeci właśnie taką eSIM-kę i naprawdę czasami to warto, bo może Wam uratować co nieco. Spotkaliśmy się już z Łukaszem, czekamy, poszedł teraz tylko bilecik jeszcze opłacić parkingowy i będziemy jechać do niego i zostaniemy 3 dni.
To już wszystko w dzisiejszym odcinku, moi drodzy. Jak się podobało, to możecie zostawić łapkę, komentarz i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!